Jeśli mierzysz się z problemem pleśni w doniczkach, w szczególności w domu, wypróbuj tą naturalną i skuteczną metodę. Pleśń pojawia się zwykle w okresie jesiennym i wiosennym, gdy panuje duża wilgoć, jest mało słońca, a mieszkania nie są jeszcze ogrzewane. Wówczas rośliny potrzebują mniej wody. Pleśń pojawia się również, gdy zbyt obficie i często podlewamy roślinę. Także brak wentylacji i zbyt szczelne okna sprzyjają jej rozwojowi. Brak otworu odpływowego w doniczce i dodatkowa osłonka wzmacniają ten efekt. Nadmiar wody nie może odpłynąć i powoduje szybki rozwój pleśni. Na wiosnę może być to duży problem dla posiadaczy młodych siewek warzyw trzymanych na parapecie. Zbyt obfite podlewanie i pojawienie się pleśni przyczynia się do rozwoju zgorzeli siewek lub ich zgnicia i obumarcia. Pleśń nie tylko jest nieestetyczna, ale to też zbiorowisko patogenów chorobotwórczych, które stopniowo osłabiają roślinę. Pleśń potrafi szybko rozmnożyć się i zająć całą powierzchnię. By pozbyć się pleśni z doniczek, należy zastosować zabieg odgrzybiający. Najpierw usuwamy górną warstwę pleśni, wzruszamy glebę, po czym stosujemy jeden ze środków likwidujących pleśń. Najskuteczniejszym sposobem na pozbycie się pleśni jest użycie mielonego cynamonu. Ma on właściwości odkażające, bakterio i grzybobójcze. Cynamon rozsypujemy po powierzchni i lekko mieszamy z powierzchnią gleby. Dodatkowo posypujemy też jej wierzch. Cynamon także odstrasza mrówki i inne insekty. Zabieg należy powtarzać raz na miesiąc. Do walki z pleśnią możesz użyć drożdży piekarskich. Zwalczają pleśń w doniczce na zasadzie konkurencji z patogenem pleśni o pożywienie. Dodatkowo zaopatrują roślinę w naturalne substancje odżywcze, witaminy i minerały, nawożąc ją. Proporcje roztworu to 10 g świeżych drożdży piekarskich i 1 łyżeczka cukru na 1 litr ciepłej wody. Dokładnie wymieszaj i odstaw na godzinę. Takim roztworem podlewamy roślinę, systematycznie, ale niezbyt obficie, tak aby gleba znów nie była nadmiernie mokra. Kolejnym skutecznym sposobem jest zastosowanie roztworu wody utlenionej. Oprócz pleśni pozbędziesz się wielu innych chorób, które trapią Twoją roślinę. Woda utleniona wykazuje właściwości lecznicze i wzmacniające roślinę. Na 1 szklankę wody użyj 1 szklankę wody utlenionej 3%. Roztworem podlej glebę. Jeśli chcesz opryskać rośliny, użyj proporcji 1 część wody utlenionej na 4 części wody. Soda oczyszczona. Ten specyfik nie tylko zapobiegnie pleśni i rozwojowi grzybów, ale zwalcza też plamistość liści, mączniaka, mszyce i przędziorki. Na 1 litr wody należy dodać pół łyżeczki sody oczyszczonej i 1/4 łyżeczki mydła w płynie, najlepiej naturalnego lub ogrodniczego. Całość należy przelać do spryskiwacza i opryskać ziemię. Produkt nie nadaje się do długiego przechowywania. Samą sodą można natomiast posypać wierzch gleby. Naturalnym środkiem dezynfekującym jest też czosnek. Należy go pokroić na kawałki i powtykać w ziemię. Działanie następuje już po kilku godzinach. Należy je jednak wymieniać co jakiś czas, gdyż z czasem same zaczynają pleśnieć. Możesz też zastosować płyn czosnkowy do podlewania i oprysku. Do 1 litra wody dodaj 4 zmiażdżone ząbki czosnku, a następnie gotuj przez 20 minut. Gdy ostygnie, należy przecedzić i podlać lub opryskać glebę. Jeśli gleba jest silnie zainfekowana przez patogeny, można ją wyjałowić za pomocą piekarnika. Działa to nie tylko na pleśń, ale i wszystkie inne choroby i insekty, jak na przykład ziemiórka. Bywa, że nawet zakupiona ziemia sklepowa czy z ogrodu jest zakażona. Należy usunąć i wyrzucić warstwę z pleśnią, a pozostałą ziemię umieścić w piekarniku nagrzanym do 100 stopni Celsjusza na 30 minut, od czasu do czasu zamieszać. W ten sposób pozbędziemy się grzybów, ale także jaj i larw. Aby zapobiegać ponownemu powstawaniu pleśni, należy ograniczać podlewanie, zapewnić odpowiedni drenaż i możliwość odpływu nadmiaru wody z doniczki. Dobrze jest umieścić doniczkę z dziurkami na podstawce, wówczas łatwo jest kontrolować nadmiar wody.